Witam, to będzie materiał o tym, jak dużo czasu spędzam na tankowaniu auta spalinowego. Wiele mówi się o tym, jak dużo czasu spędzamy na ładowaniu aut elektrycznych, ale tak szczerze mówiąc, wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że ten czas tak samo marnujemy na tankowaniu aut spalinowych. I z mojej wstępnej analizy wyszło, że po przesiadce na auto elektryczne ten czas będę, tak szczerze mówiąc, zaoszczędzać. Nie mówię oczywiście tutaj, że tak będzie dla wszystkich, bo na to wpływa za dużo czynników. I tak samo nie mówię, że auto elektryczne jest dla wszystkich, bo wiadomo, to jest coś jak z dieslem, że powiedzmy, jeśli jeździsz w zakorkowanych miastach czy na krótkich dystansach, to raczej diesel dla Ciebie nie jest. Wtedy kupujesz bardziej hybrydę, czy benzynę, czy właśnie elektryka. Włączę stoper. W drodze na stację spróbuję wytłumaczyć, jak to wygląda teraz u mnie i jak to się zmieni po przesiadce na auto elektryczne. Teraz mam paliwa w baku na 27 km, czyli zatankuję do końca. Koło mnie jest stacja benzynowa, która jest bliżej, ale na nią ogólnie nie jeżdżę właściwie nigdy, dlatego że benzyna jest droższa przy samej pompie i na dodatek do tej, co pojadę, tam jeszcze mam dodatkowe rabaty, że ogólnie obliczam, że rocznie oszczędzam na tym tyle pieniędzy, że mogę zatankować samochód za darmo 3 razy, plus jeszcze jakieś tam zniżki na jedzenie, kawę, herbatę i tak dalej. A nie leży tak, a ta stacja właśnie, na którą pojadę, nie leży tak dużo dalej od tej, co jest tutaj za samym rogiem. Ogólnie tankuję samochód właśnie mniej więcej w takich warunkach, że nie jeżdżę, jeśli jest dużo korków, bo wtedy stąd do takiego ronda, co będziemy mijać, potrafi zająć mi nawet 15 minut, nawet czasami było 30 minut w godzinach szczytu. A tak to jeżdżę sobie najczęściej w weekendy, właśnie wieczornymi godzinami, wtedy jak widzicie teraz nie ma właściwie ruchu. Wiadomo, że takie testy są całkowicie indywidualne, bo zależy, czy mieszkasz blisko stacji benzynowej, później przede wszystkim jak będziesz ładował auto elektryczne. Ogólnie, tak szczerze mówiąc, nie znam ani jednej osoby, która by miała auto elektryczne, a nie miałaby dostępu do własnego ładowania, czyli albo mieszka w domu, albo ma to w garażu. Ja mam właśnie w garażu. Już teraz pokazuję mi 4 minuty samej drogi do stacji. A jeszcze powiem, że tankuję auto mniej więcej co tydzień, jeśli dużo jeżdżę. Jak trochę mniej, no to wiadomo, że to jest co 2, czasami nawet co 3 tygodnie, ale to już jest bardziej taka rzadkość. Tu jest właśnie ta stacja. Diesla bym nalał. Ale było. A jeszcze jak zauważyliście, to stacja jest bezzałogowa, czyli ma terminal płatności od razu przy pompie, czyli kolejne minuty jak gdyby oszczędzam tutaj, niż jak miał stać w kolejce
i liczyć na szczęście, że od razu mogę zapłacić. Ok, więc ile to zajęło? Wszystko zajęło 8 minut 50 sekund. To jest dosyć długo, więcej niż się spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Czyli w miesiącu jakbym miał tankować raz w tygodniu, czyli tracę na tankowanie aż 36 minut. Samochód elektryczny, na przykład taką Teslę, co niedawno testowałem, co możecie też zobaczyć na moim kanale. Ją się ładuje od 10 do 80% w 30 chyba 2 albo 4 minuty. Później Xpeng, który też testowałem, to jest tylko 20 minut. I Zeekr 7X ładuje się chyba, to jest 13 minut. 13, może nawet 12, coś takiego. A ogólnie cały trik polega na tym, że jak kupujesz to auto elektryczne, no to właściwie nigdy się nie ładujesz, znaczy może nie nigdy, rzadko się ładujesz na tych superchargerach i na ładowarkach publicznych, tylko zawsze ładujesz w domu. I tak jak sobie pomyślałem przez ostatni rok, ile razy pojechałem gdzieś, gdzie musiałbym się naładować samochodem elektrycznym po drodze, to nie miałem takiej trasy. Ostatnim razem, gdzie pojechałem gdzieś dalej, to było w zeszłe wakacje w Polsce, czyli ponad rok temu. Więc ogólnie, tak jak mówię, teraz więcej czasu tracę na tankowaniu samochodu niż później będę tracił na ładowaniu elektryka. Tak mnie ciekawi właśnie, co wy sądzicie o tym, znaczy właściwie jakby to wyglądało u was. Wiadomo, że elektryk nie jest samochodem dla wszystkich, to tak samo jak osoba, która jeździ tylko po mieście, nie kupuje diesla. To tak samo jest z autami elektrycznymi. I dlatego mnie ciekawi, jakby to u was wyglądało.